Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Salento. My jesteśmy już w centrum, tu się sporo dzieje już z samego rana. My musimy zjeść śniadanie i zaraz wam opowiemy, co będziemy robić. Tutaj jest ten piękny kościół. Mariczka, śniadanie jakieś trzeba wymyślić. Przejdziemy się, myślę, dookoła tutaj. Sprawdzimy. Długo nie musieliśmy szukać, od razu w centrum są empanady z wołowiną i ziemniakami. Także bierzemy po jednej, sprawdzimy jaki smak. Mariusz gryza wzięła. Krupiące? Dobre? Okej. Dobre. Najpierw sos guacamole i trochę pikante, bo my lubimy ostre sosy w Kolumbii. Sporo papy. Oj, pikante to pikante. Dobra. Szukaliśmy jeszcze innej przekąski tutaj na placu, bo zbyt wiele czasu nie mamy, bo chcemy jak najszybciej stąd wyjechać. No i nie było, więc bierzemy jeszcze raz te empanady. Do tego miejsca, do którego się dzisiaj wybieramy, dojeżdża się właśnie takimi jeepami, więc widzę, że tutaj ludzie już stoją. My też idziemy kupić bilety na ten transport tutaj i najlepiej to będzie stać z tyłu. Jedziemy już, załadowany jeep pełny, wygląda na to, że mamy tutaj miejsca, więc szykujemy się. Kierowca też mówi, że już pełne, więc startujemy zaraz. Ruszamy, patrzcie jaki klimat, ponad 10 km będziemy jechać. O, już koło 12 pewnie, bo było 9 wczoraj, jak patrzyliśmy na znaku, ale my też do miejscowości mieliśmy sporo. Ale jazda będzie. Trzymaj się, Mari, dobrze, ok? Trzymam, już sobie zapewne. Ale świetna przejażdżka była tym jeepem. Jak będziecie w tym miejscu, no to koniecznie zarezerwujcie sobie miejsce tam z tyłu. Przyjdziecie wcześniej, no to tam sobie stańcie, nie siadajcie, to super przejażdżka. Macie dwie opcje trekkingu tutaj. Jedną, którą my... Trzy. Tak, my wybraliśmy jedną z nich, tylko idziemy taką dookoła. Najładniejszą, najfajniejszą, ale tutaj można tą drogą też iść i wejść aż tam na te Morro Gaccio. To jest ten najwyższy punkt w tej dolinie. Morro Gaccio wystaje dość mocno tutaj nad tą dolinę, teraz go widzimy, ale to nie dzisiaj, nie na nasze kolana. Może jutro nam się uda, dzisiaj nam też pogoda dopisała, też tutaj mówi ten kolega, że dzisiaj to perfekcyjnie jest, choć widzę, że te chmury tutaj nachodzą z powrotem. Tak, mieliśmy wczoraj zaplanowane, że tutaj przyjedziemy, zrobimy a dzisiaj właśnie pójdziemy na ten Morro Gaccio. No ale że pogoda była taka niepewna, trochę pokropiło, no to nie miało to większego sensu. Dla chętnych, jak ktoś by chciał, no to tutaj można na koniu pojeździć po tych wszystkich górkach. A tutaj za 20 000 można wejść i porobić sobie zdjęcia na tym obiekcie, pięknym parku, no już z fajnymi widoczkami w tle. W tej dolinie takie całe miasteczko zrobione. Są sklepiki, można coś zjeść. Nie wiem, czy to jakieś hotele też tutaj są, może by się coś znalazło. No ale nie dziwię się, że tutaj ludzie przyjeżdżają, bo patrzcie, jaki tutaj piękny widok. Właśnie o te wysokie palmy tutaj chodzi. Już jest pięknie, nie mogę się doczekać, jak wejdziemy do środka i będziemy w środku tych palm i one będą tak nas otaczały z bliska. Taką ścieżką się dochodzi. Widzę, że na dole jest parking, więc tutaj też pewnie jakieś zorganizowane wycieczki przyjeżdżają z jakichś miasteczek. Jechaliśmy tym jeepem i z tyłu stał koło nas też Polak, który ma żonę Kolumbijkę. Pozdrawiamy tam z przodu, idą jak oglądają, to tak, pozdrawiamy was. W sumie zapomnieliśmy nawet zapytać, jak ma na imię. My też nie powiedzieliśmy, jak mamy na imię, ale pozdrawiamy. Ale rodzina z okolicy teraz mnie tak. z Warszawy mieszka, tak? No właśnie, koło Mariki, koło Warszawy. To wiem, może jeszcze się spotkamy kiedyś w przyszłości. Tutaj idziemy dalej taką ścieżką. Jeszcze nie płaciliśmy za nic, jeszcze nie było wejścia, ale patrzcie. Tutaj pomęczymy was trochę tymi palmami. Jest piękny widok. Chmury nam się przegoniły. Zresztą mam nadzieję, że te chmury wszystkie pójdą właśnie w tamtą stronę, bo tutaj są szare.
a tu jest piękne niebieskie niebo i one od razu wyglądają lepiej. Już wiemy, jak nasz kolega z New Jersey, ma na imię Radek, pożyczył nam jeszcze kamerę Pozdrawiamy, 360, Insta 360, żebyśmy mogli sobie tutaj popróbować, jak to wygląda, bo podpytaliśmy też. Także kilka klipów może wleci też z 360. Jesteśmy już pod miejscem, gdzie się kupuje bilety. Wejściówka kosztuje 25 000 od osoby, czyli płacimy 5 dych. Zobaczcie na tego małego wariata, koliberek. Wymieniamy 2 pięćdziesiątki, zaraz wam pokażemy na 100 i to dlaczego. Gracias. O właśnie, patrzcie, zaraz wam pokażemy, gdzie to jest. Zaczynają się piękne widoki i my też tam idziemy. Jak widzicie, tam jest ścieżka zrobiona, więc my idziemy tam na samą górę. Tak koliber zapylał te kwiaty, te krzaki tutaj, patrzcie, że one teraz bardzo ładnie kwitną. No nie, to na pewno nie jeden. Dobrą pracę wykonuje. Na samym początku jest tutaj restauracja, jest też kawiarnia. Tak się prezentują ceny za kawę. Cappuccino startuje małe od 9 000, czyli około 8 zł, więc nie najgorzej jak na takie miejsce. Zamawiamy sobie jeszcze kawę za 5, czyli 4,50. O właśnie, takie macchiato sobie biorę. Espresso z mlekiem po prostu, a Marika jeszcze wybiera. Szybki relaks właśnie z takim widokiem. Pijemy kawę i zaraz będziemy szli na te górki zwiedzać. To jeszcze ludzie sobie robią zdjęcia na tych hamakach. My też zaraz tam skoczymy. Piękny teren, tutaj też jest napis, jak to się nazywa. No i oczywiście można sobie zrobić zdjęcie z jeepem, bo tutaj takie zdjęcia z jeepem są bardzo popularne, właśnie z widokiem na te palmy. Zdjęcia zrobione, czas ruszać w palmę. A postaliśmy chwilę, żeby zrobić sobie właśnie zdjęcie z tym jeepem na tle tych pięknych palm. Ruszamy, przed nami 12 km, ale widzę, że tutaj też są jakieś takie atrakcje porobione dla rodzin, sobie zdjęcia popstrykać. Tutaj co mi to wygląda na orła? Dla rodzin, dla mnie też. Ja No dla ciebie też, tak, tylko mi chodzi o to, że to jest nie taki trekking typowo gdzieś tam w dżungli nic nie ma, tylko to jest tak przygotowane, bo to jest prywatny teren. W ogóle te wszystkie tutaj doliny to są prywatne z tego, co słyszeliśmy. Tutaj mamy zwierzątka. Na pierwsze planie tutaj, o jacie, polski. Ale Tam piękne. jest rybaczek z tyłu widzę. Tak, tu zajadają sobie siano. A tam wyżej chyba alpaki. Albo lamy, nie wiem. Tutaj mały źrebak z mamulą. Kawałek wyżej krówki się relaksują w trawie. Tam jakaś mniejsza. Mamy jakieś dwie drogi tutaj, musimy to sobie rozkminić. My właśnie idziemy jedną, ale tu jest zejście od razu na drugą. I ludzie też tam idą, więc do końca nie wiemy, o co chodzi. Czy oni idą tam i dookoła, przejdą gdzieś i później tu wyjdą? No nie wiem. Pan nam pokazał przy wejściu, że mamy jakby tędy iść, zrobimy dookoła i że wyjdziemy w podobnym miejscu, ale jakby tego na tej mapie, którą nam pokazał, nie było. Więc jesteśmy trochę tacy... Bo to wygląda trochę jak droga taka, która gdzieś tam się kończy, ludzie po prostu dochodzą do jakiegoś punktu i wracają. Jesteśmy na zakręcie. O, Marii pstryka zdjęcia, no nie dziwię się, bo jest przepięknie. Tutaj nie można iść, ale tutaj też jest piękny widok. O, tam są konie, więc pewnie tam koniami się gdzieś dojeżdża i dalej już się później idzie. Całą dolinę widać. Jesteśmy na pierwszym punkcie widokowym. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda tutaj dookoła. Sam jeszcze nie widziałem, widziałem tylko to, co wy wcześniej. Zobaczymy, jak to wygląda dookoła. Ludzie pstrykają zdjęcia. To jest taki punkt widokowy zrobiony z taką ręką. To jest bardzo popularne w Kolumbii. Tworzenie takiej ręki właśnie pod zdjęcia z tymi palmami. Tutaj akurat tam są te konie z innej strony, które wam pokazałem, ale strasznie zaczęło wiać. Także nie wiem, czy my tu w ogóle dronem wystartujemy. Piskaj to ładnie. Where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me, where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes, start on wishing well. It's your heart's desire, carry you. Na każdym banknocie w Kolumbii jest przedstawione jakieś miejsce. Na 100, gdzie się teraz znajdujemy. Na 50 jest Ciudad Perdida, w okolicach Minki, w Santa Marta, tam gdzie nie byliśmy, ale kiedyś na pewno się wybierzemy. Później na 20
na 20 mamy też coś, nie wiem, nie znam tego miejsca. Na 10 mamy przedstawioną Amazonę. Na 5 znowu jakieś ładne widoki i na 20 Canio Cristales. To może te kolorowe rzeczy, do których Tak, trzeba dojechać samolotem, znaczy dolecieć, bo nie ma też chyba jak tam dojechać. Tak to wygląda. Nie czekamy w tej kolejce, idziemy dalej. Okazało się, że zwaliliśmy drogę i poszliśmy sobie tą krótszą drogą, a my powinniśmy właśnie iść tamtą dookoła, tutaj się wspiąć i dopiero tutaj wyjść. I zejść na chwileczkę właśnie na ten punkt widokowy do zrobienia zdjęć, gdzie my nie czekaliśmy, no i wrócić znowu na górę i dalej. tam jeszcze dalej iść w dół do rzeki. No więc teraz tą, co weszliśmy pod Tak. górkę, to schodzimy. Postanawiamy, że wracamy na tą trasę. Dosłownie 3 minuty i jesteśmy już na dole. Tu właśnie powinniśmy iść. My szliśmy koło tych koni, krów i my poszliśmy na górę. No nie musicie iść. Jak chcecie iść tą dłuższą trasą, to po prostu tutaj w lewo i tutaj jest zejście. Albo jest druga opcja, że nie idziecie tam do tej kawiarni, gdzie my też byliśmy, gdzie jest ten samochód na środku, tylko idziecie właśnie tam drogą dookoła od razu i wyjdziecie już tam. Już nie pamiętamy, czy to alpaki, czy lamy. W Peru już to rozróżnialiśmy, ale teraz już w sumie zapomniałem. Tamtego było sporo. Marii, jak obstawiasz? Myślę, że to są... No, dawaj Marii, wystaw się na komentarze, dawaj. Lamy. Lamy, dobra. Alpaki. Ja mówię alpaki, Marii, lama. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy na punkcie startu, mamy jakąś godzinę w plecy. I to jest właśnie ta droga przed tą kawiarnią. Nie musicie w ogóle do tej kawiarni wchodzić. A tutaj mamy pierwszy punkt, którego na początku nie mogliśmy znaleźć i mówimy się, żadnych znaków tutaj nie ma, dokąd trzeba iść. A my po prostu złą drogą. A my się kawą zainteresowaliśmy, a nie znakami. No właśnie, relaks, a później... No właśnie. Najpierw już się nie wiadomo. skupcie, jak przyjedziecie, relaks na koniec. A my na odwrót to zrobiliśmy, nagroda na początek. A różnica jest taka, że my tam na środku byliśmy na tym punkcie widokowym i my teraz musimy całą tą górę obejść dookoła. I tam byśmy mogli wrócić, ale my tam już nie wrócimy, tylko będziemy blisko tamtego punktu i pójdziemy już inną drogą. Ktoś tu ma piękne tereny i też ma piękne zwierzaki. Koń tutaj łeb wsadził przez te druty kolczaste, żeby sobie podjeść trawę. No z tamtej strony też ma. O, Haha. jak sprytnie to zrobił. Ola, Piękne widoki na te palmy cały czas. cześć. Tutaj jaki piękny. Nie mam nic dla A ciebie. tam osiołki, Marii, zobacz. Nie chcesz? Tylko żebyś mnie nie zjadł. Głodny. O. Nie bój się, nie ugryziecie. O, więcej tej trawy. Ale nie ma długiej trawy. Nie chcę, żeby mnie zaraz tu za rękę złapał. Głodny, on sobie poradzi. O. Z korzeniami, korzenie też wartościowe. Dobre? Tu jest napisane, że pierwszy punkt widokowy 700 metrów, a drugi 13 kilometrów. Nie, tutaj chyba jest jeden i obstawiałbym, że jest kropka, że 1300 metrów. A, niżej jest nawet poprawione, tak mi się wydaje, że jest jedynka na 500 metrów, a dwójka za kilometr. Teraz idziemy taką drogą. Ona jest zrobiona po prostu jako droga, jakoś za bardzo nikt o nią nie dba. Tu pewnie też jak trzeba, to i auta jeżdżą, no bo też są, jak widzicie, tutaj pola, łąki, góra, góra, góra. Oj, przez to, że wczoraj też Tak. pospacerowaliśmy, to chyba dzisiaj gorzej się już idzie. Jutro robimy odpoczynkowy dzień. Najwyżej pojedziemy gdzieś do innego miasteczka autobusem. Myślałam, że jeszcze zrobimy tutaj jeden fajny trekking, ale Fajny, właśnie ten, co na początku Wam pokazywaliśmy, tą górę tam. najfajniejszy tutaj. Ale odpuścimy chyba następnym razem jednak. Wrócimy z lepszą formą. O, nie widać. Wygląda na to, że my dochodzimy na jakiś punkt widokowy właśnie. Aha, dobra. Czyli my jesteśmy po prostu w miejscu, tak? Nie, czekaj. Jeszcze nie? Jeszcze nie, Nie. bo tam jest jakieś skrzydła są. Ale bo skrzydła były wyżej, tak. Aha, A ten punkt widokowy, na którym my byliśmy, jest troszeczkę niżej. Także my jesteśmy już w tym miejscu i już tam sobie nie schodzimy. Idziemy, myślę, że tam dalej, nie? Tamtą stronę, tą drogą. Tam było zejście na ten punkt widokowy, to jest dolina poniżej. Prawdopodobnie będziemy gdzieś wracać tymi drogami tutaj, chociaż tam też nikogo nie widzę. A nie, widzę tam kogoś, więc pewnie tą drogą. A tutaj jest ta góra, o którym Marika Trekkingu mówiła, że tam jutro pójdziemy, ale coś wątpię, Chyba żeby... już. Patrzę na Marikę i na tą górę i tutaj nie widzę znaku równości. dzisiaj obklapłam z sił na ten moment i zostawimy na inny raz. Nie wszystko za jednym razem, moi drodzy. Tak, następnym razem jak będziemy w Kolumbii. Doszliśmy na Mirador 2, czyli punkt widokowy numer 2. Sprawdźmy jak to wygląda. Też pięknie, na drugą stronę w ogóle doliny już tutaj. Coś innego, patrzcie, można sobie tam usiąść na dole, też z widokiem na palmy. Tylko te palmy jakieś takie trochę podeschłe już. Może nie sezon jakoś najlepszy na te palmy. O, jaki widoczek Ale tutaj. tutaj to jest dopiero widok. Ale wieje, mam nadzieję, że mikrofon sobie radzi z tym. No nie ma mowy tutaj o lataniu w taką pogodę. Tam niżej trochę było, lepiej się udało. Ale widok, patrzcie. No punkt obowiązkowy, jak będziecie w Kolumbii.
Piękne miejsce. No i ta góra cały czas. I to mi się podoba. Patrzcie, nawet na takim punkcie widokowym pani tutaj sobie zamawia na rozgrzewkę. ¿Cuánto cuesta? 15, 15, czyli 13,50 wychodzi. Tak tutaj wieje, więc nie wiem nawet, czy dobrze słychać. Pizga po prostu. Wychodzimy z tego punktu widokowego i idziemy dalej w tą naszą trasę. Weszliśmy teraz do takiego jakby lasu. Palm już za bardzo nie widać. W sumie, tam jeszcze z tyłu za mną trochę, ale tutaj już zasłaniają te krzaki. Taki polski las w zachodniopomorskim. Z moich obliczeń z Maps.me wynika, że jeszcze 1,5 kilometra do góry i dopiero później będziemy schodzić do rzeki. No i później powrót będzie jeszcze z jakieś 5-6 kilometrów od rzeki, ale to już będziemy po prostu śmigać w dół, wzdłuż rzeki. Może konia zawołamy. Ja mogę być twoim koniem. Dawaj. Mamy tutaj punkt następny, widokowy, czy co oni tu pieniądze chcą? Bo widzę, brama zamknięta. Tam jest napisane, że property privada. No nie wiem, zaraz się dowiemy. Jesteśmy na trasie, dobrze idziemy. Ola. Jesteśmy na 2820 metrów nad poziomem morza. Ola. O, jak się daje dotykać. Spokojny. To osiołek czy koń? To kolumbijski koń. Matko, cześć, jakiś ty piękny. Oj, Marcinowi dał się pogłaskać. O, jak ja myślałam, że ona Masz jest... sztywną sierść. Aha, myślałam, że ona w ciąży, a to się okazuje, że to on. Taki brzuch ma, nie? Tutaj Tak? jakby miał małe, no. Tak mi się wydaje. Kolego. O jacie, jak się wystawił. Ale ile sierści mu schodzi. O, ale zajada. Dobre? Z korzeniami jedz. Dobry, dobry. Chrupie! Nie, bo ci mikrofon jeszcze zabierze, matko. Chrupie. Słychać. Gdzieś na błocie go tam postawili, nie ma trawy. Mari go teraz jeszcze dokarmi trochę. O, Masz, dobrze, już, spokojnie. pokaż zęby. Co? Pa. Żegnamy się. Idziemy dalej. No my nie mamy czasu, byśmy więcej tutaj posiedzieli, ale Jaki fajny, ty taki przyjazny. tak, jeszcze by tutaj podjadał, no ale my już musimy iść. Tu następni przyjdą kolego stamtąd, to tutaj ich poproś. Papa, za wiele jedzenia to my nie wzięliśmy ze sobą. O, mamy po takiej jednej empanadzie i jakiegoś tam wafelka jeszcze. Burczy już w brzuchach, jemy. Mari mówi, o 13 będziemy z powrotem. Aha. Już jest 1:30, a my jeszcze w połowie drogi nie jesteśmy. Ale zasuwają, policja nawet. Dobra, coś się stało. Chyba coś się stało, bo policja jedzie, no. Tutaj już zupełnie inna roślinność. Drzewa iglaste, jak w Polsce, gdzieś nad wodą, nad morzem. Takie tereny. Jesteśmy na 2900 i z moich obliczeń wynika, że tutaj jesteśmy na najwyższym punkcie teraz, że teraz to już tylko będzie z górki. Dobrze. No właśnie. Choć w dół też kolana będą piekły. No ale już wiesz, nie będziemy tutaj cisnąć tak ostro. Nie Ja będzie jeszcze- też takiego potu. Tak, Nie. dziewczyny jeszcze sobie tu widzę, robią jakiś relaks, piknik. Ja to liczę, że tutaj po drodze zaraz za tym rogiem będzie kawiarnia, czy ta finka właśnie w górach ukryta i że będzie można tam kupić i kawę, i ciasto. Potrzebuję energii. No zdecydowanie potrzebujesz więcej cukru, moja droga. No właśnie, tak Mogliśmy myślę. wziąć więcej glukozy, czyli batoników. Jest samochód, są jakieś bramki, wygląda, że gdzieś dochodzimy, ale tu jest jakaś strzałka. Co tu jest napisane? Nie wiem, co tu jest napisane. Jest zamknięte na kłódkę. To jest ta góra cały czas, o której Marika wspomina, że wejdzie na nią jutro, ale my gdzieś musimy iść. To chyba raczej tu. Albo za samochodem jest jakieś wyjście, bo tutaj nie widać, żeby było w ogóle, to wszystko jest zamknięte. Zaraz zobaczymy. A za samochodem? No też nie ma. A jak tu przejść? Tu jest jakaś bramka. No to niezła gapa ze mnie. Nie zauważyłem tej szczeliny. No jest przejście, o właśnie. O, Bo tam wszystko od tego pozamykane. masz mnie, mój drogi. No właśnie, ty mi zawsze dobrą drogę pokażesz. Takich rzeczy, takiego oka bystrego. No właśnie. No Idziemy. to idziemy. To czy my się zmieścimy? Dasz radę? Jest. No właśnie, żeby konie nie przełaziły. My przejdziemy. Jak Marii, dalej z tą górą się czujesz? Będzie Nie grane? no, zostawimy sobie po prostu na następny raz. Albo teraz schodzimy tam do rzeki i zaraz atakujemy. Ja O. nawet nie wiem, nawet teraz nie wiem, którędy jakby jest wejście, no i musi być mega stromo, żeby na nią wejść. Nawet nie widać żadnych ścieżek, Ale pewnie gdzieś tam w piękna. lesie. No. Zdecydowanie na następny raz. Teraz to my taką ścieżką idziemy, no i tutaj jest ten dom. Trzeba go obejść jakoś tak bokiem, dookoła
I właśnie nie wiem, czy tutaj jest właśnie ta palarnia kawy, czy tu można się napić kawy. Zaraz zobaczymy wszystko. Tutaj mamy znak i zobaczcie, jesteśmy na 2860 metrów nad poziomem morza. Tego nie, tam też nie, gdzieś tam 6 km w górę pani cały czas mówi. Do miejsca, którego startowaliśmy, mamy 5 km i 100 metrów, a ta góra, Marika, no ile ma? 3400. 3400, proszę bardzo, po hiszpańsku. Tak, 3400 metrów nad poziomem morza. Więc schodzimy już z tej chaty tutaj taką ścieżką, patrzcie, ona idzie tak, wiecie, takim zygzakiem, cyk, 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 no i gdzieś tam do rzeki musimy dojść. Spotkaliśmy teraz taką parę, która nam powiedziała, że no właśnie ta policja i ludzie tutaj zbiegali na dół po to, że dziewczyna na dole sobie skręciła nogę. Złamała chyba. Złamała nogę i ludzie, którzy ją mijali, no to ją wnosili na górę, no ale ci tutaj właśnie z tą pomocą szybko pobiegli, więc pewnie gdzieś tutaj będą ją zaraz wnosić na górę, bo tam u góry jest samochód, właśnie go mijaliśmy, to prawdopodobnie tym, co właśnie tak szybko jechali, no więc trzeba tu uważać. No nie dziwię się, tutaj trochę noga ucieknie i już, i koniec. Tak, takie ścieżki. Teraz słychać kogoś tam na dole, więc nie wiem, czy nie niosą czasami dziewczyny. No i jest, widać, że niosą na noszach. A zmieniają się pewnie, bo ciężko. No górki niezłe wam powiem. Kurde, i teraz te nosze tutaj wnieść. No. Oj, się namęczyć trzeba. Oj, współczuję. 8 osób wnosi jedne nosze, no nie dziwię się, tam wąska ścieżka, cały czas ktoś się ślizga z jednej albo z drugiej strony. Policjanci, którzy tu przyjechali, no to widzę, że z tyłu idą, nie no, są tam bardziej lokalni i jakiś tam, wymienili się teraz. No właśnie jeden pan nam mówił, że jest tutaj tak trochę niebezpieczna ta droga, no może bardziej ślisko i jakoś wąsko, bo widać cały czas tam błoto, gdzieś tutaj nawet takie strumyki płyną przez tą drogę. Takie przejścia są właśnie, gdzieś tutaj kołki, kawałki drewna. Ale się waliło drewno. Kawałki drewna poukładane, żeby można było przejść po tym błocie. A ja wczoraj prawie w takie samo się waliłam. Powiem wam, że trasa jest ostro w dół. Trzeba tutaj cały czas uważać. Wczoraj nie padało, dzisiaj też nie pada, więc ta trasa naprawdę teraz jest ok, powiedzmy. Więc podejrzewam, że jak tutaj popadał deszcz dzień wcześniej, no to tutaj jest dużo gorzej i no można wtedy jakiegoś zająca niezłego złapać, tak jak Mari Tak. wczoraj. Pamiętasz, Mari? Pamiętam. Pamiętasz. Dobrze, że słabo, a czyli w sensie, że nic się nie stało. Nic się nie stało, akurat było miękkie lądowanie w błocie. No, jak ktoś nie widział, to Tak. To polecam obejrzeć ten odcinek. Do dzisiaj zresztą widać buty, zapomnieliśmy wczoraj wyczyścić, tak, więc są one brudne. uwalone. Ale widać tutaj tak samo jest ślisko, mimo że że nie padało, to i tak można się ładnie poślizgnąć, bo no śliska jest ta ziemia. Tak, śliska i jest stromo cały czas. Mari wcześniej widziała górską pumę, w sensie widziała, że można tutaj spotkać. A tutaj wygląda na niedźwiedzia, więc też niedźwiedzie może po tych terenach łażą. Pamiętaj, że jak niedźwiedź na ciebie biegnie, to nie uciekaj, Marika. Po prostu musisz rozłożyć ręce i wydać jak największe głosy, oddźwięki. Tak? Mhm. I machaj tymi kijami wtedy. A! Niedźwiedź! Kolejna śliska sprawa na trasie. Tutaj też sporo błota. Też jakiś strumyk sobie tutaj spływa. Tam niby bokiem, ale tutaj część tej wody też przez całą trasę płynie. Mogliśmy być już 4 km od parkingu, ale dorzucimy sobie jeszcze 2 km. Tutaj jest jakiś dom kolibrów, więc idziemy zobaczyć. Kilometr w jedną stronę, kilometr w drugą. No to jest ta droga, a tutaj jest droga już właśnie do tego miejsca, gdzie szliśmy do przejścia przez rzekę. No dobra, idziemy. 2 km sobie dorzucamy. O, jeszcze mamy kolegę, który jest spragniony, gdzieś tu pewnie mieszka. On teraz z nami pójdzie, bo może przyszedł z kimś. Tak? Pójdziesz z nami? Jak pasterz z psem. Kolejne bagno na trasie, tutaj konie tędy jeżdżą, więc dla koni to raczej nie jest wielki problem. My tak bokiem, cyk, cyk, idziemy, a kumpel cały czas z nami idzie. Zjechałam trochę. Także na tym błocie to naprawdę trzeba uważać. Kolejna przeszkoda. Tutaj ok, bo są jakieś większe kamienie, więc nie trzeba wpadać w tą dziurę. Ciko, dawaj, dawaj, bo nie ma czasu. O, jestem na drugiej stronie. Ale tereny ładnie ukryli ten dom dla tych kolibrów. Nie wiem, czego się spodziewać tam nawet, czy to jest jakiś sztuczny, czy po prostu one tam gdzieś sobie żyją i to jest tylko tak nazwane. A tu właśnie idziemy wzdłuż takiego strumyka. Przez rzekę nie musimy przechodzić, tu jest rzeka, a tutaj jest droga obok, po lewej stronie cały czas, więc idziemy tutaj do góry w tą dżunglę. Powinno już być niedaleko, bo już jakiś kawałek idziemy. Jednak, Mari, musimy przejść przez rzekę. O, takim mostkiem? Ale są dwa mosty. Tutaj widać stary, Aha. spróchniały, a tam jest jakiś wybetonowany, no też jest na pewno lepszy. Ale najpierw idę zobaczyć, jak ten wygląda. Czy w ogóle da się na niego wejść. Raczej wchodził nie będę. Pewnie dałoby się jeszcze przejść, ale te dechy tutaj nieźle spróchniałe pewnie. Nie, no nie jest tak źle, po prostu tam jest lepiej. Chico dał radę. Tam po prostu jest zbudowany nowy.
Ja przechodzę tym starym mostem, Marika przechodzi tym nowym. Ja wybrałam ten drugi Uwaga. most jednak. Chico też mi towarzyszy. Ale tutaj to tak... O tak ten most idzie, no nic, idę. Jest, wytrzymały, Nie wiem. ale pies zawrócił, poszedł z tobą. Nie wiem, który jest bardziej pewny. Ja wiem, czy no ten, nie na którym słyszysz ty mnie, bo jest stoisz, kawał drogi. Czy ten, którym ja idę? Wygląda na bezpieczny tamten most. Na pewno bezpieczniejszy niż ten. Dobra, Mari już prawie na drugiej stronie. Okej, więc ja tutaj kończę, idę. No, tutaj jakbym się skąpał, to bym po prostu się trochę zmoczył, pewnie schłodził. Nie wiem, w sumie nie ma żadnych znaków na te kolibry. Tam jakieś 4,7, tu na coś innego znowu pół kilometra. Chyba się poddaje, Mari została na dole. Także odpuszczamy kolibry i wracamy do rzeki. Z powrotem zeszliśmy do rzeki i teraz zmieniamy się. Marika idzie drewnianym mostem, a ja idę na ten wygięty taki tutaj trochę. Patrzcie, on z jednej, z lewej strony tutaj tak zwisa trochę, więc pewnie jakieś linki tutaj popuszczały. Ale stabilny. O, jest cały czas Chico z nami. O, kurde, to ten się bardziej buja niż ten drewniany, na którym ja byłem. Taki widoczek na rzekę. A Mari jest już na moście? Nie ma. Jeszcze zaraz będzie. Widzę już Marikę po lewej stronie. Zobaczymy, czy się przestraszy tych desek spróchniałych. Jak jest? Dobrze, chyba dobrze. A tam? Tam jest gorzej moim zdaniem. Teraz z tej strony dobrze to widać. Moim zdaniem jakby trochę bardziej tutaj popadało, to ta woda tutaj wylewa, że całe by było zalane, więc Tak. jakby dojścia tutaj moim zdaniem nie ma. Tak wygląda właśnie, że tutaj woda płynie. I tutaj widać, że koryto rzeki nie jest tutaj, gdzie rzeka płynie teraz, tylko właśnie, o, tutaj po prawej stronie od Mariki. Wróciliśmy z powrotem na te skrzyżowanie, piesek cały czas jest. Dobra, idziemy już, gdzieś przez rzekę musimy przejść i będziemy szli wzdłuż rzeki już do parkingu. I później chyba jeszcze raz będzie trzeba przejść. Właśnie nie, jest kilka mostów z tego, co widziałam teraz na tej mapce od nich tutaj z tego parku, ale ona jest tak źle rozrysowana. Nie tylko my tutaj gubiliśmy drogę, Niemki tak samo, które spotkaliśmy, Jezu, ja już tego... Ja, My- mężczyzna. Ja już ze zmęczenia... Mi hombre. O matko, już nie wiem co gadam, ale mi dzisiaj zmęczenie dopadło. W każdym razie, tak, dziewczyny, które spotkaliśmy na drodze, tak samo mówiły, że no nie wiemy dokąd, w sensie tak jest to źle rozrysowane, ktoś inny też. Na górze też przecież kilka Też się osób. pomyliliśmy, tak. Także tak, a tutaj już widać, że mamy no po błocie całą drogę w wodzie. Tak, że jak właściciel ogląda, to mapka do poprawy. Definitywnie. Już wam o tym mówiliśmy, że tutaj się nie da przejść, jak trochę więcej deszczu pada. No i tak jest, zdecydowanie. Ta woda tutaj cały czas płynie. Nawet tutaj, o, jakiś strumyczek już sobie spływa. Popada trochę więcej, więc nie wiem, czy oni tą trasę zamykają i nie zawsze można tą drogę przejść. Nie wiem, nie mam informacji, czy to jest jakoś miesiącami tylko otwarte. Kolejne miejsce dość mocno zalane, błota sporo i to nie ma deszczu. 2 dni tutaj nie padało. Z naszych informacji i z tego, co przespaliśmy, to raczej nie wiemy, czy padało, czy nie, ale raczej było takie piękne niebo, że nie padało. No i zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Ale to też nawet nie przed deszcz, tylko ta woda tutaj cały czas z tych gór ścieka, więc tutaj są takie małe strumyki. To zobaczcie na tą konstrukcję tutaj też. Jakieś worki poukładane na belach, bele też już trochę podpruchniałe. Elegancko, kurczę, jaka trasa. Tutaj wyłożone w ogóle tymi kołkami, żeby to się jakoś nie osypywało. Trochę tutaj przypomina teraz tą trasę, co wczoraj robiliśmy. No, niektóre części tak. Stąd mamy jeszcze jakieś 4 km do parkingu, z którego startowaliśmy. Jakiś niewielki wodospad nawet tam widać. A trasa teraz przez dżunglę. Doszliśmy tutaj do tego punktu i mówimy, kurczę, trzeba przejść przez rzekę. Buty będziemy ściągać, jak ostatnio, a Mari gdzieś tam dostrzegła most. O, Tam, jakoś go przeszliśmy, to więc nie wiem. tak, przeszliśmy go. No A na ja pewno tamtędy trzeba. Już Chyba- myślałam, że tutaj patrzyłam w krzaki, czy nie ma jakiejś drogi. A ja no już bo- liczyłem kamienie, gdzie tutaj nogę postawić. No dobra, wracamy na tamten most. My tutaj poszliśmy, a most tutaj, No. łeb w dół idziecie. Wiecie, już trochę zmęczenie. Ojej. Patrzycie tylko pod nogi, żeby kamienie jakieś nie był pod nogą, a most tutaj sobie stoi. Ale most też taki wykrzywiony No. jak ten. No dawaj, Niunia, spróbujemy. Pierwsza. Jak wpadniesz, to ja cię będę ratował. Dobra, pająk. Pająki, to mam iść pierwszy? Mari się boi pająków, więc o. Latające jakieś te pająki. No. Okej. Działaj, działaj. O kurna. Na środku trzeba stawać, bo tak to się dybią. Właśnie, żeby się jakaś nie obkręciła zaraz, bo wiecie, jak one wyglądają. To poczekaj ty, aż ja przejdę. Dobra, poczekam. Ja już na drugiej stronie, czas na Marcina. Trochę się buja, ale nie jest źle. Buja się bardziej niż tamten wcześniej. Mam ochotę się schłodzić, ale to nie dzisiaj.
I lepiej nie z dronem. Pięknie. A, jesteśmy. No ktoś nam powiedział po drodze, że jest niebezpiecznie, to tak wzięliśmy to trochę z przymrużeniem oka, no ale ta trasa wcale nie jest taka łatwa. No i trzeba miało być płasko teraz, a my cały czas w dół. Ale miało być, czy to sobie mówiliśmy sami? No mieliśmy iść do rzeki w dół, więc Mieliśmy chyba... iść w dół, I właśnie. płasko później, no to tak... Płasko to sobie sami wymyśliliśmy. Musieliśmy się kawałek spiąć, żeby ominąć tutaj te drzewo, które gdzieś tutaj spadło. Musiało się to wyrwać całe, bo to widać, że tutaj z korzeniami te drzewo poleciało całe. No i idziemy teraz z powrotem w dół do rzeki. Tutaj też niezłe wygibasy, czyli my musimy... O, Mariczka, uwaga, śliski kamień, no. Trzeba się skupić bardziej. A my co, po tym kamieniu? Na to wygląda. A mostka nie ma? Aha, pewnie będziemy dalej szli z lewej strony. No nieźle. Ale nam się trasa trafiła. Lubię właśnie takie rzeczy. Jest mostek? Jest! A, tam dalej jest most za Mariką. Zaraz wam pokażę. O, tam trzeba do niego dojść przez taki kamień. Tutaj jeszcze jakieś schody. No dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Kolejny most, który widzieliście, ale ten już wygląda lepiej. Te deski też się lepiej trzymają. Jak będziecie w Salento i będziecie robić sobie te palmy, to zróbcie sobie tą trasę, bo naprawdę jest ciekawie. Pozdrawiam, Marika. Zobaczcie tutaj. Co chwilę jakieś drzewo się obsuwa. A, właśnie. To już jest drewno. Jak już wyrwane z korzeni, to drewno, a tak to drzewo jak rośnie. Pozdrawiam pana Adama z Rokosowa, który zawsze przypominał o tym. Mamy kolejny most na trasie. Ten to się buja ładnie. No i też deski spróchniałe tutaj, patrzcie. Jedna poszła, pękła, może ktoś stanął i wpadł. Jeszcze poczekaj, żebym ja tędy przeszła, później sobie możesz tam pokazywać. Ale tutaj już jest ok. Możesz śmiało iść, Mari. Jestem już na końcu. Okej, pora na mnie. Teraz Mari próbuje swoich sił. Dziurę przeszła, czyli spoko. Deski powymieniane pewnie były niedawno. No mimo wszystko trochę strachu jest po tych belkach, ale nie jest tak źle, do przejścia, nie buja się aż tak bardzo. A to co to? Czy my tutaj będziemy przekraczać rzekę? Tu jest jakaś ścieżka dalej. No chyba tędy. Tam nic nie ma. Tam nie ma, tam nie można Tak, przejść. czyli przez rzekę nie, choć jest jakaś droga tam widzę, ale też ścieżka jest tutaj, więc może będzie most dalej. Ale mamy zagwozdkę albo tym mostem tutaj rozwalonym do połowy, albo ktoś tutaj właśnie położył taką belkę, ale belka jest bez trzymania się niczego na siedząco. No zaraz sprawdzimy, jak ten most wygląda. No już widzę, że są dechy pozarywane. A, tutaj trzeba wejść najpierw na ten kamień, a później dopiero jakoś... No dobra, próbujemy. Jest tam napisane, żeby robić to pojedynczo, więc ja zaczynam. No tutaj kilka desek na początek nie ma, więc trzeba przejść po linie. Ja cię sunę. Najlepiej się tu złapać. Myślę, że możesz przejść też tutaj i tutaj sobie poczekasz wtedy. Będziemy jak coś się asekurować. O, no dobra. Ruszam. Okej, teraz Mari przechodzi. Dwoma się tam trzymaj, tak. Albo Tu tutaj, czy tu? albo tutaj. O. Drugą ręką z tej strony też możesz, jakby asekuracyjnie, no. Jest. Matko, to się wszystko Niebezpiecznie. rusza. Tutaj będzie trochę ciężko, uwaga. Uwaga. Jesteś. Zahaczyłaś. Zahaczyłam o coś, o jakiś drut butem. No to uwaga, już kawałek. Chodź tutaj na ten kamień. Albo od razu atakuj, od razu tam dalej, jak chcesz. Matko, nie, muszę odpocząć. Albo ja pójdę, trasę znajdę. No bo ten mostek tutaj... No nie jest źle już tutaj. Dobra, teraz ja idę dalej. Uwaga na te dechy. Najlepiej tutaj po lince, bo jak deski pękną na środku, wiecie, to nie wpadniecie tutaj, ustaniecie na tej lince. No nie jest źle tutaj jakby. No wygięte trzeba uważać, ale trochę stabilniej. Dobra. Wygląda na to, że jestem na drugiej stronie, a te deski jeszcze tutaj się trochę bujają, więc ja przejdę i teraz pojedynczo. Teraz Mari. Uwaga tam na te deski. Tutaj jeszcze ten kawałek 2 metry, a później już będzie ok. Tak. Najlepiej tam stawiać takie pewniejsze kroki, bo tam się można zsunąć w dół i wtedy wiecie, co będzie. Leci się. I tutaj już jest ok. Na spokojnie. No, ktoś mówił niebezpieczna trasa, więc miał rację. Okej, nie Piątka. było tak, znaczy... No, No, te gorzej pierwsze, wygląda, tak, te pierwsze metry były najgorzej takie... uważaj. Tak, ale tutaj też, no z tym spadem, jakby trochę popadało na przykład, a się zbiera teraz na deszcz,
no to by było już bardzo ślisko i łatwiej zjechać. Kolejny most przed nami, nawet się nie spodziewaliśmy tego. Już nawet nie wiem, czy ktoś z Was liczył, ile tych mostków jest. No ja nie pamiętam, czy to jest trzeci, czy to jest czwarty, czy już piąty. No ten też tutaj, te dechy, no da się przejść, nie mówię, że nie. Tu nie ma co straszyć tym, ale no mówię, no to jest wszystko tak, Poczekaj. że w pewnym momencie, ja już idę, no w pewnym momencie któraś deska pęknie. Tak jak ta na przykład, albo ta, no ktoś stanie, no i noga może wpaść. Dobra, jest Mari. Mari mnie nie puściła, żebym... O, ten to się buja. Nie puściła mnie, żebym szedł z nią. Tutaj widać, zobaczcie, ta rzeka musi płynąć mocniej i wyżej, no bo ile ona tutaj drewna transportuje. No, jak na razie to widać, że ona jest spokojna w takim razie. O kurno, ale mną zachwiało. Dobra, jestem na drugiej stronie. I z powrotem w dół. Ściana. Słyszymy, że dość mocno wodę słychać, uderza gdzieś o skały, a tutaj mamy wodospad. No niewielki, ja wiem, no może do 7-8 metrów. Wychodzimy z tej dżungli, z tego lasu, z tych rzek, tak przynajmniej nam się wydaje, bo tak to słońca nie widzieliśmy. No ale nie chodzi już nawet o słońce, że zachodzi, tylko po prostu było tak dużo drzew i byliśmy cały czas w tej dżungli. Ciemno, już tak klaustrofobicznie, przerażająco w pewnych momentach, ale... Tak, jeszcze Dobrze. 2 mostki i później nogi już by się trzęsły. A teraz już mi się wydaje, że tu właśnie my tam gdzieś górą szliśmy i tą całą polanę, którą tutaj widać, no to my to z góry widzieliśmy. Zostało nam lekko ponad 2 km. Jak już jesteśmy na takim płaskim terenie, to czas na trochę dobroci, smakołyków, podładowanie baterii. Znaleźliśmy knopersy kolumbijskie. Po złotówce wychodzą, po 90 groszy takie. Bardzo dobre, podobne w smaku. Zobaczcie, jaką trasę zrobiliśmy. Te domki, co na środku widzicie, no to my tam szliśmy. Później do góry tam był jeden punkt widokowy. Później weszliśmy tam wysoko. Tam na środku widzicie ten punkt widokowy, gdzie tą wódę lali. A patrzcie teraz, gdzie my jesteśmy. No my jesteśmy tutaj. No kawał drogi. I jeszcze tą całą trasę u góry zrobiliśmy. O, jeszcze nas ktoś tutaj goni. Nawet nie widzieliśmy. Tak, no i my tu jesteśmy. Jeszcze na koniec krówki mamy. No jeszcze nie taki koniec, jeszcze około 2 km mamy. Tutaj kolejny mały strumyk płynie. I tam, na dół, do tej dużej rzeki. No to niezły pomysł ktoś tutaj miał. Ktoś jakiś kretyn, krótko mówiąc, no. Ja prawie bym złapała i sobie całą rękę rozszarpała o te wystające, zawijające się druty. Tak, no linę ktoś powiesił, ale to wiecie, no tak ja też prawie, że chciałem Ale- się złapać, bo się zachwiałem, ale złapałem linę. Ale lina tutaj jest nawieszona akurat na No. samym zdjęciu z tych haczyków. O, trzeba uważać. Na trasie mijamy jakąś budę, to znaczy, że już powoli dochodzimy. Zostało nam 1,5 kilometra tam do drogi. A co tutaj w tej budzie sprzedaje kolega? Jakieś lody, można kupić sobie. Co my tu jeszcze mamy? O, no nie mogę, oni wszędzie to leją. Są jakieś chipsy, po prostu takie przekąski, jak jesteście zmęczeni. No i też są jakieś ciasta. Kolega mówi, że 15 minuticos, czyli na polski, to ja już wiem, 15 minut. 15 minut, tak. Taką trasą idziemy, to już po prostu takie ścieżka, zejście już do tej ulicy. Wcześniej oglądaliśmy tą ulicę z góry, a teraz oglądamy te punkty widokowe z dołu. No jakby nie patrzeć, to trzeba iść po konia na te ostatnie 10 minut. Och, pierwszy raz chyba, może nie pierwszy, w Nepalu byłam też tak zmęczona, ale to jak już szliśmy za Napurny. Kto nie widział, to polecam te filmy. A dzisiaj, ja cię sunę. No nie wiem, co tu się zadziało. Ładny daszek sobie zrobiłaś tutaj z tych włosów, ale nie z tej strony, bo z tej strony. Już mi wszystko jedno. Zobaczcie, jaka ta piękna krówka. Łatki ma czarno i takie brązowe. I jeszcze ma z przodu taką grzywę, jakby jej ktoś tutaj na żel postawił. Zostawiamy kolejną wlepkę. Na trasie też zostawiliśmy kilka, więc jak będziecie na trasie i zobaczycie, to dajcie znać. Tutaj jak zeskanujecie nasz kod, ale będziecie mieli wszystko. Raczej to jest kod do YouTube'a, Ale dajcie nam znać na Instagramie, Tak. że tutaj byliście, czy znaleźliście też inne, bo zostawiliśmy po trasie w różnych miejscach. No jesteśmy ciekawi, czy ktoś tam dojdzie. Nasz Instagram tak samo się nazywa jak kanał na YouTube. Marika, polecasz ten długi trekking? Ja bym go nie powtórzyła. Jest- Ja bym poszła 2 godziny czy 3 się zrelaksowała, poleżała na trawce, tak jak tam niektórzy robili, pośród tych palm. Zjadła jakieś tam właśnie coś, co bym wzięła ze sobą, albo jest właśnie ta kawiarnia, w której też można chyba było jakieś rzeczy kupić. Wypiła kawę, po prostu zrelaksowała się, posiedziała, poobserwowała. A tutaj naprawdę ciężko było. My myśleliśmy, że to będzie trekking dookoła właśnie tych palm. A palmy to jest dosłownie godzina to jest maks,
a reszta to jest po prostu po dżungli. Fajny trekking, tu nie ma co narzekać, bo fajnie można zobaczyć te rzeka, to wszystko, te atrakcje, superancko podobało mi się, ale jak chcecie zobaczyć same palmy, Tak. no to lepiej po prostu tylko tutaj, familii. Ja mam trochę niedosyć tych palm właśnie z dzisiaj, bo my je tak w sumie dosyć szybko przeszliśmy, tak zeszliśmy, ale no właśnie, większość czasu to ten trekking jest właśnie tutaj wokół. Z tej strony są znaki, że właśnie tutaj w lewo, no to idziecie na tą trasę, co my poszliśmy i też jakiś wodospad jest. Ta droga po lewej to nasza, a tutaj jest druga droga, no to ta droga jest na tą górę, na którą Marika wspomniała, że się wybiera właśnie. Morogaczo. No właśnie, ale już, Dzisiaj czy jutro? no już na razie. Albo zjemy coś i wrócimy. Ale jakbym wiedziała, że ten trekking właśnie 12-kilometrowy jest przez większość tego lasu, a nie tam w ciągu tych palm, że idziemy Z i cały takimi czas widokami, tak, z takimi tak. widokami, no to wolałabym pójść na tę górę, a jutro na przykład sobie zrobić, albo 2 godziny pójść tutaj, obejść szybciutko i wrócić właśnie na ten trekking, bo to jest wtedy inna droga. I miałabym satysfakcję, że widziałam i palmy, i właśnie weszłam na ten punkt. Największy, tak, Tak, największa góra. 3450 metrów. No. I też zajęłoby to 4-6 godzin. Jak ktoś jeszcze z Was padnie na pomysł, żeby zrobić sobie tutaj kemping, no to nie możecie, bo jest to zabronione. To dlatego u nas w kranie nie ma ciśnienia, jak tutaj przepuszcza wodę. Mamy odpowiedź. No mamy odpowiedź. Jeszcze jakiś mostek przed nami, ostatnia rzeka, no to wygląda, bo tam gdzieś jeszcze kawałek do góry i będzie droga. Są 2 mosty, więc Marii idzie jednym, a ja drugim. Ten jest taki bardziej trochę extreme. O, bambusowy, wąziutki, kurczę, nie mieszczę się, wąziutki bardzo. Marii tam delikatnie, pozdrawiam. Ale o, no trochę się buja, ale nic groźnego. Pewnie stary most to był, a tutaj zbudowali taki nowy. Wierząc tablicy mamy 100 metrów. Oby pod się górę. nie mylili. Oby się nie mylili, dokładnie, bo my nogi mamy już wiecie gdzie. A co jeszcze chcieliśmy na koniec dodać, że to są jedne z najwyższych palm na świecie. To są palmy woskowe, no i one rosną do 60, a nawet w dobrych warunkach wyżej metrów. 80 nawet. Tak, także są wysokie. Są chronione, więc nie można ich ścinać. Wczoraj widzieliśmy już taką starą właśnie popsutą. O, uwaga, bo chyba osiołek nam idzie z mlekiem. Tak, patrzcie. A co on sam tak idzie? Mleko? Nie, no A. jest to jeszcze pan jakiś mleko i pan coś jeszcze tutaj, o. Coś jeszcze tutaj transportuje na koniu. Pozdrawiamy kowboja. Piękna sprawa. Tak, od któregoś tam roku, 86 nie można, Czy 5? tak, nie można ścinać tych palm. Po prostu są chronione, bo to jest drzewo narodowe Kolumbii. Te woskowe palmy, bo tak się nazywają, rosną nawet do 200 lat. A dlaczego akurat w tym miejscu? Większość znamy rosnące palmy gdzieś na Wyspach Karaibskich, gdzieś na Wybrzeżu, Filipiny, Tajlandia. Tam znajdziecie mnóstwo palm, które rosną sobie dziko. I dlaczego akurat tutaj, w górach, na około 2000 metrów, słyszeliśmy taką historię, że kiedyś tutaj był ocean i te palmy tutaj rosły. Ale jak się ten ocean kiedyś cofnął, te wszystkie tereny się poprzesuwały, no to te palmy musiały sobie poradzić w tych dżunglach, w tych lasach, więc zaczęły rosnąć ponad te wszystkie lasy i dlatego one są teraz takie wysokie. Ten klimat tak samo im tutaj sprzyja, dosyć dużo chmur, także cały czas mają tą wilgotność, no i się pną do góry po prostu. A wiesz co tutaj Marii hodują prawdopodobnie? Oje. Strzelam. Trucie, czyli pstrągi. Zrobili mi ochotę na pstrąga. Tam był właśnie szyld, że najlepsze pstrągi to tutaj, za te 100 metrów. Że świeże, To może... ale czy nie, że pod górkę, tylko tam pstrągi mieliśmy za 100 metrów. Matko nic nie Boska. wiem. No dobra, czyli nie 100 metrów my, czyli za 100 metrów pstrągi, ale my dzisiaj raczej pójdziemy na pstrąga. No właśnie, może tutaj na górze jest sprzedaż. Chyba, że zaraz. idziemy kupić pstrąga i zrobimy sobie w kuchni. Nie, ja idę dzisiaj na obiad. Dobra, Nie nagroda będę się stała w należy. kuchni. Nie wiem, czy wy wiecie, co oznacza ta szopa, ale ja wiem, co ona oznacza. Ona oznacza, że tutaj byliśmy pytać o informacje na samym początku. A jak byliśmy tutaj pytać o informacje na samym początku, to co to znaczy? Że doszliśmy! Że zakończyliśmy naszą pętlę. No i gdzieś my tutaj niedaleko mieliśmy parking, że wysiedliśmy z tego jeepa i przyszliśmy tutaj. Zaraz zobaczymy. Już nie pamiętam, ile to było. Czy to było gdzieś tutaj? Oj, muszę sobie to przypomnieć, ale jak wyjdę na drogę, to zaraz będę wiedział. No widać, że ci ludzie to po prostu sobie przyszli na lody i zobaczyć palmy. O, dziewczynka jeszcze się wywróciła. Tam policja. To może jeszcze związane z tym wypadkiem, co było. A parking jest tutaj. Widzę, że jeepy jakieś są, więc zaraz idziemy, płacimy i wracamy do miasta. A jakby ktoś chciał pojeździć na koniu do tych wszystkich punktów widokowych, to tutaj macie cennik. Możecie sobie zapisać albo się przygotować. Słyszeliśmy, że ludzie z tego korzystają. Tam się jakiś popsuł, tutaj jakiś stoi.
Także my idziemy się dowiedzieć, jak to wygląda i zająć sobie miejsce na stojąco z tyłu, bo to najlepiej. Tu jest jakaś pani, może tutaj bilety pani sprzedaje. Czekamy już na naszego jeepa. Ja już sobie tutaj zająłem miejsce, żeby mnie nikt nie podsiadł. O, tutaj właśnie, na krawędzi, żebym stał. Mari, będziesz stała? Jesteśmy w tym samym miejscu, w sensie, o, stoimy i jedziemy, mamy jakieś 20 minut. No to startujemy, no myślę, że jakieś 20 minut, bo w tamtą stronę też jechaliśmy 21. Ostatnie spojrzenie na te palmy tam i jedziemy. All of my life, I swear, I'll spend it dreaming. All of my life, I swear, I'll spend it dreaming. All my time, you can have it. Will you look, will you touch, will you feel it? Will you look, will you touch, will you feel it? Will you look, will you touch, will you feel it? Jesteśmy już w Salento z powrotem, jechaliśmy 20 minut i transport w jedną i w drugą stronę kosztuje 5,50, czyli 5500 peso, czyli 2,5... Bla, 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 Marcin, też już jestem zmęczony, czyli 5 zł po prostu. Tak, i nie autobusy, jeepy odjeżdżają co pół godziny i co ważne, ostatni odjeżdża, jakbyście wracali, to o 6:30. My tak przyszliśmy na Chybił trafił, w ogóle o tym nie myśleliśmy, czy będą, czy nie będą, bez sprawdzania. Jak się jeep zapełni, to wtedy rusza, już nie czeka do tego w pół do na przykład. No a jak nie, no to mają stałą godzinę i odjeżdżają wtedy o równej i o wpół do. To miasteczko jest przepiękne, kolorowe, zobaczcie. Ale my idziemy w inne miejsce, mamy miejsce gdzieś, gdzie nam proponowano trucie wczoraj, czyli tego pstrąga. Idziemy zapytać, czy jest o tej godzinie. Ale mieliśmy dzisiaj w ogóle szczęście z pogodą. Za nami grzmi i już szaro się zrobiło i tam jak wyjeżdżaliśmy zaczęło już pokropywać. Tutaj w ogóle też jest to miasteczko położone na innej wysokości i jest o wiele cieplej. Czuć to właśnie, no tam było już zimno. Tak. Jesteśmy na deptaku, takim głównym przez miasto, można powiedzieć. My musimy iść tam na górę, jeszcze punkt widokowy, tam jest ta restauracja. Ale widzę, że pani coś tutaj jeszcze sprzedaje. permis. Co pani sprzedaje? O, oczywiście arepy i chorizo. Kolega wczoraj mówił, że raczej go nie będzie, a okazało się, że dzisiaj jest. A to jest moja ulubiona przekąska, deser w Kolumbii, więc biorę. Ja biorę sobie jedną na pewno, ale też myślę, że wezmę jakąś na wynos. Dos and dos para llevar. Ok, dos para acá. Aquí. Perfecto. Ay, Yeah. ya te pongo los Gracias. dos, ya, con mucho gusto. Nijak. Smakuje tak samo jak Tak wczoraj? samo jak wczoraj. Słodziutka, lekko słona. Mój najlepszy deser w Kolumbii. Wspięliśmy się tutaj na górę na trucie i zamknięta restauracja. Musimy czegoś poszukać na dole. Idziemy do miasta. A to te menu del dia tak może być, że to już o tej godzinie, 18, Raczej tak. po 18, to już zostały nam chyba tylko jakieś lepsze restauracje. Te są dobre. Tanie, ale dobre. Ekonomiko, tak. Jest już nasza zupa. Ja domówiłem sobie tutaj limonki. Limonki mają tak, pomarańczowe. Tutaj kwaśne. Do tego już mamy taki kuban napoju. Mari ma to samo smacznego. Smacznego. Należy mi się. Zupa dzisiaj pyszna. Smakuje jak zupa wiosenna. Moi drodzy, to jest dzisiejsza nagroda za ten trekking. Miała być cała, ale tutaj nie podają całej, więc ja, żeby się delektować dłużej, to ja będę wąchał ją, póki paruje. Jak będzie już tylko letnia, to będę lizał, a jak będzie zimna, to zjem, żeby mi to zajęło jak najwięcej czasu, bo chcę się ją delektować, bo to jest moja dzisiejsza nagroda. Także życzcie mi smacznego, długo zejdzie. Zjedzone już, wracamy teraz powoli do pokoju. Cała trasa nam zajęła, no zgadnijcie ile, szybko, jeszcze wam powiem na początek, tylko że Marika mówi, a do 4-5 godzin będziemy już z powrotem. No to już sugeruję, że to nam trochę dłużej zeszło. Ile, Mari? Trochę dłużej. Trochę dłużej. 8:45 minut. Od wyjazdu do przyjazdu. Tak. Ja Także- mówiłam, że tam na miejscu będziemy, nie no 5 godzin to ja zakładałam na miejscu, że będziemy to robić, więc coś tutaj, tak, ale no zajęło nam to dłużej.
Ale też fajnie. No jeszcze Fajnie, fajnie. ja Tak. bym posiedziała dłużej w tych palmach, gdybym wiedziała, że później ich już nie będzie. Muszę się Wam do czegoś przyznać. Wczoraj napisałem opinię tej restauracji. Dałem im gwiazdki 4 na 5, czyli bardzo dobrze. Lekko tylko tam pomarudziłem na temat, że mało soli. No i powiedziałem, że jak ktoś chce trucie, czyli tego pstrąga, to lepiej niech sobie wybierze inną restaurację, a nie tą. No i ja dzisiaj z podkulonym ogonem przyszedłem też na tą trucie, no tylko dlatego, że inne były zamknięte, więc czasami lepiej uważajcie, co mówicie. Czas na krótkie podsumowanie i zacznę od tego, ile zrobiliśmy dzisiaj kilometrów, bo wyszło mi około 18 kilometrów. Dużo, niedużo, jak na mnie to dość sporo. No po Marcinie w ogóle prawie nie widać. On dzisiaj na tym obiedzie, kolacji siedział, ja po prostu, ja mówię, to dopiero jakbyś wyszedł z domu, a ja i głowa, i nogi, i wszystko. Zresztą jakiś, no teraz też czuję, widzicie, po sobie takie zmęczenie po prostu. No bo ja się dobrze prowadzę, mnie tylko nogi bolały, ale to nogi to kontuzja taka mechaniczna już, a głowa wysoko jak te palmy. No to u mnie dzisiaj coś na mnie zadziałało. W każdym razie trekking fajny, jeśli chce się zrobić coś innego, w sensie tutaj dookoła, ale nie nastawiałabym się, że zobaczycie dużo palm, bo jeśli widzicie już tego kółeczka, które tam obejdziecie tak czy siak, no to palm już nie zobaczycie. Więc podsumowując, palmy Was tylko interesują i ładne kolory i ładne zdjęcia, to zostajecie tutaj, a jak interesuje Was to, co widzieliście w dzisiejszym filmie, plus te palmy, no to polecamy też ten trekking, bo jest trochę takiej niepewności, trochę się zgubicie, trochę ten mostek, to tym, także myślę, że to fajnie, ciekawie można sobie przeżyć, no i weźcie na to na pewno sobie tam, no nie te 4-5 godzin, tylko takie z 8 godzin, jak chcecie właśnie spokojnie sobie pójść, popstrykać, polatać, nie wiem, także myślę, że koło 8 to potrzeba. Na spokojnie, swoim tempem. I dojdziecie. U nas też dzisiaj sporo wiało, to Boże też taki jest, to też do tego dołożyło na pewno, aczkolwiek trafić tutaj na dobrą pogodę, słoneczną i bez wiatru, ciężko. to jest bardzo ciężko. Także i tak my mieliśmy dzisiaj bardzo dobre warunki. Tak z pół dnia było ok. W sumie jak przyjechaliśmy, to już się zaczęło tak robić pochmurnie, ale tak, no jakby tutaj ciężko będzie wybrać dzień. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zapraszamy. Łapki w górę, komentarz, udostępnianie. To wszystko nam pomaga, żeby dalej działać, dalej dla Was nagrywać, rozwijać się i docierać do większej ilości ludzi. A jak lubicie oglądać bez subskrypcji, to też cieszymy się, że jesteście. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!